Rejestrując się w platformie gamerhash.com, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemeczko, z tej strony Mitroks i zapraszam was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze The First Tree. W poprzednim odcinku udało nam się zacząć tą naszą przygodę, jak i odkryć niestety ofiary na naszej drodze. Znajdujemy się mniej więcej w połowie gry, więc możliwe, że w dzisiejszym odcinku skończymy naszą wędrówkę. W poprzednim odcinku udało nam się odblokować przejście po zabraniu 3 kryształów i odkryć, że nasz ojciec został zabity. Teraz nie, czy my będziemy tak jakby ścigać tego zabójcę? Nie mam żadnego pojęcia, ale to wydaje się być chyba przejście do kolejnego regionu. Co nie jest takim głupim pomysłem z drugiej strony. Tylko, że my jesteśmy bardziej pacyfistą. No i też mieliśmy o tym mówione, że my jesteśmy tak jakby lisicą i szukamy zaginionej rodziny i swoich młodych. Co to na razie to byli członkowie naszego stada, można by powiedzieć. A dzieci to jeszcze Józef nic o nich nie mówią, to może jeszcze nie mają. A po prostu nie o to chodzi. Just can't talk about this anymore. Good night. Tylko teraz którędy? Chyba tam do przodu. Ja byłem szczerze przekonany, że jak będzie to good night, no to będziemy mieli zamknięte tak jakby oczy i się przeniesiemy do naszego snu albo do innego terenu. Czy my tak jakby opowiadamy scenę na bieżąco, to co się w nim działo, naszej żonce najprawdopodobniej. I co, i teraz się przeniesiemy w scenę i będziemy śnić o tym samym? Właśnie o tym mówiłem. Tak powinno być. Wow! Ale ładnie. Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like?
You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. I think we both have always loved animals, and for me that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? I think my dad was the opposite of your dad in almost every way, except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Life got worse and worse, and at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling of the wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine. No kurczę.
Bardzo fajne. Co w takim razie dalej będziemy robić? Jak już mniej więcej mamy wszystko poukładane, może dalej będziemy opowiadać tą historię, jak już się uspokoiliśmy? O kurde, parkour? No. Zobaczymy, jak pójdzie tutaj. Nie da rady chyba skipnąć. No i świetnie. The fox knew her last cub would be waiting for her at the first tree. She was almost there. The rain cascaded onto the jade valley where the entrance to the tree was. Life was protected there, because that's where life began. It was now only a mother and a daughter left. Items from my life still dotted the ground as she moved closer to her destination and destiny. Tam trochę w sumie sklikowałem, ale nie chciałem aż z takiej wysokości spadać, ale tam kompletnie nic nie widziałem. Kurczę, mam nadzieję, że tego nie skopałem już. Lecz mnie ciekawi, co znaczy niby to pierwsze drzewo? To raczej nie chodzi o mit z religią związanego, tym bardziej z mitologią nordycką. No i to drzewo bogów. Myślę też, że dobrym kierunkiem będzie tam, na wprost, centralnie, dlatego że mam tam jakąś willę nawet z mostem. Ciężko powiedzieć. Ja spróbuję się tak pokierować. Mam tutaj te gwiazdki, to chyba dobrze idziemy. Tylko że żadnych punktów do interakcji nie ma. Co mnie trochę martwi. Może ten dom to jest właśnie to pierwsze drzewo. Czyli dom rodzinny po prostu. Oho. Czy idzie tam się dostać? Polemizowałbym, chociaż tam coś się chyba świeci.
was super supportive with my college plans. To a point. Things were okay until this terrible accident happened. I guess a forklift flipped over due to a bad axle, and it crushed one of the workers there. My dad didn't eat for days, even though he wasn't directly involved. It devastated him. Not only did it hurt the business, but it just freaked him out. He would talk in his sleep, muttering things about firing people and saying sorry. One fateful day he approached me, said that since my school search wasn't going well, I should finally be a man and take over the family business. He said one day he was going to die, and that all of his work, sacrifice, and even that man's life would be wasted in vain. I just lost it. Teenage me just exploded at the thought. I screwed up. I said things I shouldn't have. He was having a crisis, and I pretty much spit in his face. No, nie dziwię się akurat reakcji Josefa. A, tutaj nic. A już myślałem, że to punkt, do którego trzeba iść. Chyba, że może za tym domem? Na pewno nie. Zbyt pogrzebane to jest. Ja bym może się przyszedł teraz do przeciwległej strony może tego. Nie mam zbytnie pojęcia, gdzie mógłbym iść. Te wysokie góry to raczej odpada. Może jakoś tędy po prostu. Ale coś mi się wydaje, że to jest za ponuro. Można jeszcze ewentualnie... Do góry na pewno nie. Może tędy i tam będziemy iść, bo ja nie pamiętam, z której strony przyszliśmy. Ale na pewno tam nas nie było, gdzie się kierujemy aktualnie. Jakieś rzeczy do rehabilitacji? A ciekawe kogo? Naszego ojca? Tu jest coś do interakcji. Nie wiem, czy nie będzie trzeba się wrócić zaraz. Coś mi ta droga nie pasuje. Zresztą zobaczymy zaraz. Oj! Świetna droga. To mi pasuje. Was that the last time you talked to him? No, I called on holidays, and he would call on my birthday. I guess we acted like nothing ever happened, which was stupid. Didn't want to ask about his lumberyard, and I'm sure he didn't want to ask about my job search. I never went back and visited. I think the last conversation we had was about what movies we had seen and what exactly a best boy is in the credits. I thought he would be here so much longer. To już chyba będzie to drzewo. Takie ładne, złote, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy, czy tutaj znajdziemy tą córkę. A mam nadzieję, że będzie jakieś wyjaśnienie tego wszystkiego. In the distance, the first tree illuminated the wasteland. She couldn't go home anymore. She did the only thing she was capable of. Moving forward. My dad died alone in the middle of the wilderness. I should have been talking to him more. I should have done a lot of things differently.
If the first tree on earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us? There was a letter I received yesterday from a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree, but sometimes I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love. Nie mam pojęcia, jaka mogłaby być odpowiedź. I guess her journey was over, but I have no idea. It was only a dream, a distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Good night, Joseph.
wyświetlania, świetnie. I teraz coś widzimy wreszcie. Mamy Rachel. Ja chciałem wyjść przez okno, no tak. Te kolejne. I przez te rupiecie. No i znacznie łatwiej. No i teraz to się nazywa granie. Takiej ciemności, no. Nie to co wcześniej. O, mamy tryby biegania. Graficznie dużo się nie zmieniło. Dom był akurat fajnie zrobiony. Tylko, że tutaj znowu nic nie widzę. I to ogromne. No czemu tego wcześniej nie było tak ładnie widać? Myślę, że przez tamtą bramę musimy wyjść. Bo to nawet napisy nie było zbytnio widać. No i czemu przejść nie mogę? Może muszę coś podnieść? No właśnie. What the hell? Teraz można. Świetnie.
mamy koniec. No powiem, że gra naprawdę bardzo fajna i spodziewałem się, że takie kurczę dobre gry mogą być rozdawane za darmo na Epiku. No już wiele tytułów ograłem. No i to jest jedna z krótszych gier, dlatego że najkrótszą był chyba Superhot, jeżeli chodzi o takie czyste granie. Tutaj muszę przyznać, że naprawdę grało się fajnie, chociaż w niektórych elementach gry nie wiedziałem kompletnie co mogę zrobić. Co nie ukrywam, było trochę problematyczne. Dlatego oczywiście dobrze żyjemy w dzisiejszych czasach, to można było zobaczyć jakiś wpis w poradniku, co należy zrobić albo gdzie należy pójść. Tak to muszę przyznać, że gra była naprawdę krótka i ja ją przeszedłem, wydaje mi się, że coś około godzinę 30, a na pewno da się jeszcze szybciej. Wszystkich, nie wiem, osiągnięć tam na pewno nie zrobiłem, bo nawet nie wiem, czy jakiekolwiek dostałem, bo na Epiku była opcja zobaczenia osiągnięć, więc po wyłączeniu zobaczę, jak to mniej więcej wygląda. Czy nie będzie to jakiś scenek po napisach? Chyba już nie. Niestety nic. Ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o samo zróżnicowanie terenu, naprawdę świetnie to wyglądało. Ten teren przypomina mi grę kina Spirit of the Wild, coś takiego. Gra była naprawdę fajna, ciekawy koncept drogi do pierwszego drzewa, też tej tragedii rodzinnej i w sumie samej pomocy. Myślałem, że będzie jakieś dodatkowe zakończenie po napisach, czy jakiś rozwiązany wątek może nasz i Rachel. Tak to muszę przyznać, że naprawdę przyjemna gra do grania, szczególnie po tym, jak się gra w takie dość długawe tytuły, które trochę czasu i krwi wymagają. Tak to można było sobie normalnie usiąść, przejść w godzinkę 30 za jednym podejściem, no i nie patrzę na te wszystkie osiągnięcia, nieosiągnięcia, czy na te znajdźki. Chodziłem tak jak chciałem, gra mi się naprawdę spodobała, jest według mnie warta polecenia, no i tyle. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, jak i całą serię z gry The First 3. Siemka.